Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universalmemory.pl.com. Na tym kanale poświęcimy już, wydaje mi się, dosyć dużo miejsca na wykazanie związków między insulinoopornością, chorobami metabolicznymi, a powstawaniem nowotworów. Również w wywiadzie u Przemka Górczyka parę miesięcy temu dosyć szczegółowo opisywałem różnego rodzaju mechanizmy, które zostały wykazane w badaniach w ciągu ostatnich, szczególnie bym powiedział, 10-15 lat, które pokazują, że wbrew temu, co się sądzi, pewnie jeszcze, szczerze mówiąc, długo będzie sądzić, jeśli chodzi o taki dyskurs, powiedział, powszechny, że choroby nowotworowe nie są chorobami pochodzenia stricte genetycznego, tylko metabolicznego. Nikt nie przeczy, że jest tam czynnik genetyczny, bo w dowolnej chorobie jest zawsze czynnik genetyczny. Choćby w chorobach nowotworowych przy nowotworze piersi i raku jajnika mamy BRCA1, BRCA2, mutacje, które można sobie nawet komercyjnie zrobić. Natomiast te badania najnowsze coraz bardziej pokazują, że to jest jak w tym hasełku, które powtarzam bardzo często na kanale, że genetyka ładuje pistolet, styl życia pociąga za spust i właśnie jakby ten nasz styl żywienia, styl życia będzie przede wszystkim mieć bardzo duży wpływ na to, czy nowotwory powstaną. Powiązań, które pokazują, jak insulinooporność bardzo, bardzo negatywnie będzie wpływać oczywiście na wiele chorób, między innymi na wywoływanie chorób układu sercowo-krążeniowego, ale w tym przypadku mówimy o nowotworach, jest mnóstwo. Wiemy, że osoby, które cierpią na insulinooporność i zaburzenia metaboliczne, wykazują się dużo większą śmiertelnością, kiedy już zachorują na nowotwór. Te same osoby z insulinoopornością, kiedy cierpią na nowotwór, zostaną wyleczone, to u nich występuje dużo częstszy nawrót nowotworów. Wiemy, znowu to są badania w przeciągu ostatnich parudziesięciu lat, nie wiem ile już dziesiątek badań to pokazało, że osoby, które cierpią choćby na cukrzycę typu 2, cechują się dużo częstszym zachorowaniem na różnego rodzaju popularne nowotwory, czyli rak piersi, rak jajnika, rak endometrium, rak jelita grubego, między innymi rak trzustki. To są takie absolutne klasyki. Natomiast w tym filmiku chciałbym przyjrzeć się absolutnie wyjątkowemu badaniu, bo takiego badania jeszcze nie było, które zostało opublikowane w styczniu. Już zapomniałem, że cyferka się w kalendarzu zmieniła. W styczniu zeszłego roku. Badanie oczywiście zaczyna się na ponurą nutę, bo pokazują na różnego rodzaju innych badaniach, że rzeczywiście między innymi sama insulina, hiperinsulinemia jest jednym z takich ustatkowanych czynników, które wywołują nowotwory. Pokazują, że mieliśmy badania na przykład na przestrzeni 28 lat, gdzie cukrzykom typu 1 mierzono zachorowalność zapadania na nowotwory, w zależności od tego, czy biorą wysoką dawkę insuliny, czy niską, i oczywiście ta grupa, która brała wysokie dawki insuliny, miała dużo większą zachorowalność, chociaż obie grupy miały większą zachorowalność. Dla mnie, jak człowiek tkwi w tych badaniach, to wszystko się zawsze tak często zazębia, jeśli wystarczająco dużo tych badań się przeczyta. Były na przykład badania, które pokazywały, że ta insulina egzogenna, czyli podawana z zewnątrz, oczywiście w postaci jakichś tam zastrzyków, iniekcji, skraca między innymi telomery. Branie insuliny nie jest w żaden sposób pozytywne, nawet jeśli jest konieczne. Chociaż jeszcze raz, sama hiperinsulinemia, czyli podwyższony poziom insuliny w krwiobiegu, już jest jednym z takich czynników, jak pokazują w tym badaniu, który będzie wywołać nowotwory. Chociaż jeszcze raz, w tym wywiadzie u Przemka Górczyka to bardzo, bardzo szczegółowo opisałem różnego rodzaju inne mechanizmy. Natomiast wracając do tego badania, zacznijmy od tego, dlaczego to badanie jest takie wyjątkowe. Nie jest to jakieś tam smutne, samo jednostkowe badanie, to jest przegląd systematyczny i metaanaliza. I dla przypomnienia, bo jeśli ktoś nie wie, te przeglądy systematyczne i metaanalizy to są badania, które po prostu podsumowują dorobek i odkrycie naukowe innych badań. Można powiedzieć, że jest to swoiste jakby podsumowanie dorobku innych badań. W tym badaniu mierzono, czy starano się odpowiedzieć na pytanie, jaka jest insulinooporność u pacjentów, u których stwierdzono zachorowanie na nowotwory, którzy byli klasyfikowani jako osoby zdrowe. Czyli to nie jest tak, że te osoby już trafiały na przykład z insulinoopornością do izby szpitalnej, tylko właśnie robiono pomiary dopiero po wykryciu zachorowania w szpitalach. Na tym oczywiście jakby to nie jest nic wyjątkowego, bo takich badań mieliśmy dosyć dużo. Wyjątkowe jest to, jak dokonano selekcji badań, które trafiły koniec końców do tej metaanalizy, bo oczywiście każda metaanaliza będzie mieć swoje kryteria selekcji. W tym przypadku mieliśmy, osoby musiały mieć minimum 18 lat, 2, musiało być zawsze w dowolnym badaniu, które zostało zaklasyfikowane do tej metaanalizy, musiała być grupa kontrolna osób zdrowych, które nie miały nowotworu, którym mierzono tą insulinowrażliwość, i 3, absolutnie najważniejsze,
pierwsze, w każdym badaniu pomiar musiał być wykonywany przy pomocy tak zwanego złotego standardu pomiaru glukozy. Większość osób prawdopodobnie, jeśli miałbym strzelać, czy może nie wiesz, co jest tym złotym standardem, bo oczywiście przyzwyczailiśmy się do pomiaru, nie wiem, glukozy z krwi, insuliny, mamy te wszystkie różnego rodzaju wskaźniki jak HOMA, jak Quickie, a oczywiście możemy mieć testy obciążenia glukozą. Żadna z tych metod nie jest hemoglobina glikowana, fruktozamina w krótkim terminie. Żadna z tych metod absolutnie nie jest złotym standardem. Złotym standardem jest tak zwana hiperinsulinemiczna, euglikemiczna klamra metaboliczna. Bardzo seksowna nazwa. Pomijając seksowność tej nazwy, musimy wyjaśnić, jak to działa. Nie bez powodu jest to złoty standard. Nie da się tego tak naprawdę robić w warunkach komercyjnych, przynajmniej ja nie kojarzę żadnych laboratoriów w Polsce ani za granicą, gdzie można wpaść i po prostu zrobić to badanie. W szpitalach też się absolutnie rutynowo tego nie robi, bo ponownie jest to upierdliwe. W badaniu tym pompujemy w pacjenta insulinę, która stąd jest jakby hiperinsulinemiczna. Pompujemy w pacjenta insulinę tak, żeby ona była na lekko podwyższonym poziomie. Jednocześnie pacjentowi podawana jest glukoza. Tutaj mamy euglikemiczna, czyli na jednym poziomie. I rzeczywiście glukoza z kolei ma być utrzymywana u takiego pacjenta na stałym poziomie 100 mg na decylitr. Ta insulina jest podawana, tym samym można powiedzieć, że będzie wymiatać tą naszą glukozę. W zależności od tego po prostu, czy trzeba podać pacjentowi, cały czas będziemy dostosowywać ilość glukozy podawanej pacjentowi. W zależności od tego, czy trzeba podać mu mało glukozy, wtedy uważamy, że jest insulinowrażliwy, albo bardzo dużo, czyli nie bardzo reaguje na tą insulinę. Możemy mierzyć, jaka jest jeszcze raz insulinowrażliwość tego pacjenta i to było właśnie trzecie kryterium jeszcze raz doboru badań do tej metaanalizy. Znaczy nie mierzono innymi metodami, które są, bym powiedział, bardzo ułomne w stosunku jakby do tego złotego standardu. Wszystko mierzono właśnie tą hiperinsulinemiczną, euglikemiczną klamrą metaboliczną. Jakie były wyniki? Więc u pacjentów z grupy kontrolnej, czyli tych bez nowotworów zdrowych, tempo pozbywania się tej glukozy z krwiobiegu wynosiło 7,5 mg na 1 kg masy ciała na minutę. Natomiast u osób chorych na nowotwory to tempo wynosiło 4,7 mg na 1 kg masy ciała na minutę. Innymi słowy, tempo pozbywania się tej glukozy było na niekorzyść pacjentów z nowotworami i różnica wynosiła 2,61 mg. Innymi słowy, różnica była olbrzymia i rzeczywiście w tym badaniu dosyć brutalnie to podsumowano, że osoby z tych 15 badań, ci pacjenci przeciętnie cechowali się z nowotworami, cechowali się insulinoopornością na poziomie osób, u których diagnozowana jest cukrzyca typu gorszego albo jeszcze gorszą insulinoopornością. I to jest jeden z takich zgrzytów, o którym ja osobiście często myślę, że niektóre osoby na przykład w takich dyskusjach mówią, na przykład ktoś ode mnie z rodziny trafił gdzieś tam i wcale nie miał cukrzycy typu drugiego, czy nie miał insulinooporności. I odpowiedź niewykluczone, że duża część jakby tej odpowiedzi jest nie miał zdiagnozowanej. I żeby było śmiesznie albo strasznie, podobny jest kłopot, ale to będę znowu omawiał w osobnym filmiku. Podobna sytuacja ma się u wielu osób, u których diagnozowane są choroby układu sercowo-naczyniowego. No po prostu często występuje insulinooporność, która nie została wcześniej zdiagnozowana. A tutaj jeszcze raz, jest to nie bez powodu, jak mówiłem, jedyne badanie swego rodzaju, ponieważ w tym badaniu użyto złotego standardu, cholernie ciężkiego do wdrożenia standardu, ale złotego standardu pomiaru insulinowrażliwości. Ciężko tak naprawdę, że w jakikolwiek inny sposób lepiej to zmierzyć. I jeszcze raz, podsumowanie tych 15 badań, więc tej metaanalizy jest takie, że osoby z nowotworami cechują się olbrzymią insulinoopornością. Tutaj oczywiście warto podkreślić, ja miałem osobny filmik, w którym opowiadałem, że medycyna nie jest nauką ścisłą. Wiele osób, wydaje mi się, gdzieś może podświadomie czy świadomie myśli, że medycyna jest może, nie wiem, podobna do matematyki. Absolutnie nie. Medycyna jest nauką półścisłą, to znaczy mamy jakieś zasady i tak dalej, natomiast nie operujemy pojęciami absolutystycznymi, operujemy tylko i wyłącznie prawdopodobieństwem. Innymi słowy, możemy mówić, choćby na przykładzie tego badania, że istnieje duże prawdopodobieństwo, że osoby, które trafią do szpitali i zostanie u nich zdiagnozowany nowotwór, będą cechować się insulinoopornością. Czy muszą? Oczywiście, że nie. To by spłycało jakby całą rozmowę do tego, że insulinooporność będzie tutaj głównym czynnikiem. Jest bardzo ważnym czynnikiem, jak wielokrotnie podkreślałem, natomiast nie jest jedynym czynnikiem. Choćby te predyspozycje genetyczne, choćby różnego rodzaju toksyny, ksenobiotyki i tym podobne substancje mogą oczywiście przyczyniać się między innymi do tego. Także warto o tym pamiętać. Niemniej bym powiedział bardzo, bardzo ponure podsumowanie. Warto podkreślić, że w samym badaniu podkreślono, że są czynniki u pacjentów nowotworów, które mogą wpływać
na ten gorszy odczyt. Może być to po prostu któraś z terapii, konwencjonalnych terapii, choćby jak chemioterapia, bo te terapie mają to do siebie, że będą wprowadzać uszkodzenia mitochondriów. To jest, jak często mówię, to jest jak atomówka zrzucana na organizm i liczymy na to, że komórki chore poddadzą się szybciej niż komórki zdrowe. Natomiast są to tak naprawdę toksyny mitochondrialne. O tym znowu też będę opowiadać. Generalnie, kiedy będzie występować insulinooporność, mamy do czynienia praktycznie zawsze z uszkodzeniem mitochondriów, czy może nie uszkodzeniem, dysfunkcją, przepraszam. Mamy do czynienia z dysfunkcją mitochondriów, więc jest to o tyle ciekawe. Właśnie tu podkreślono, że sama chemioterapia będzie w stanie wywołać insulinooporność, także jeśli te osoby na przykład miały jakąś insulinooporność, chemioterapia może to pogorszyć. Oczywiście w innych przypadkach podaje się choćby glukokortykosteroidy, one same mogą powodować również pogorszenie insulinowrażliwości. Te nowoczesne leki, jak choćby inhibitory mTOR, o których właśnie mówiłem tam w wywiadzie u Przemka Górczyka, one też mogą hiperglikemię wywołać, więc podwyższony poziom glukozy i tak naprawdę pogarszać prognozę takiego pacjenta, żeby, że tak powiem, przewrotnie to ująć. To tyle z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze wszystkie badania, do których się odnosiłem, będą znajdować się w opisie. Jeśli interesuje Cię zaczęcie nowego roku z przytupem naukowym, polecam moje flagowe kursy Vocabulary Labs, czyli jak uczyć się dowolnego języka od A do Z. Wszystko odbywa się tu z moją pomocą merytoryczną. Kurs Experts Incubator, czyli jak nauczyć się dowolnej dziedziny, również samodzielnie, jak zapamiętywać, tworzyć rozumienie, wdrażać informacje oraz kurs o jeden włos za daleko, w którym pokazuję, jak zatrzymać i cofnąć m.in. łysienie androgonowe, ale też jak walczyć z różnego rodzajami chorób skóry głowy, czyli z tej mojej branży czy działki trychologicznej. Jak zawsze 3 piosenki rockowe w pierwszym komentarzu pod odcinkiem. Dodatkowo, jeśli interesuje Cię właśnie pamięć, języki obce, po rozwinięciu opisu jest link do mojej strony polskiej, gdzie można zapisać się do newslettera i tam raz na jakiś czas właśnie wysyłam artykuły z kolei z tych dziedzin. I na koniec, jeśli interesują Cię właśnie informacje, zapamiętywanie informacji m.in. z tych odcinków, które publikuję, polecam zostanie patronem kanału. Kosztuje to 40 zł miesięcznie. Dla patronów dostępne są gotowe fiszki, w których uwzględnione są wszystkie informacje, które podałem w tym odcinku, ale też w ostatnich parudziesięciu odcinkach. Wszystko to można sobie od razu ściągnąć. Publikuję również badanie tygodnia, gdzie pokazuję najciekawsze właśnie badanie, które gdzieś tam wygrzebałem teraz czy w przeszłości, oraz również jest dostęp do forum, jeśli ktoś chce mi zadać jakieś pytanie. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia w następnym.